Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Życie straciło tu ponad 1 100 000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Wreszcie jesteśmy na miejscu. Wysiadamy. Stoimy przed bramą z napisem Arbeit macht frei. Wewnątrz gra orkiestra. Czekają na nas. Jesteśmy w Auschwitzu. Na lagrze apel trwał jeszcze. Minęły już ze 2-3 godziny od jego rozpoczęcia. Tysiące więźniów stopniowo zamarzało w szalejącej wciąż śnieżycy. Zanosiło się na prawdziwe żniwo śmierci. Leżymy na podłodze, na garstce słomy szumnie nazywanej siennikiem. Nie wiem, jak ułożyć swoje kości, bo leżymy wszyscy na prawym boku i tak ma być do północy. A potem obrócimy się na lewy bok. Kto wstanie za potrzebą w nocy, gdy wróci, nie znajdzie już swojego miejsca i resztę nocy będzie musiał spędzić wśród chorych na biegunkę, pod drzwiami, na gołej, kałem ludzkim zalanej podłodze. Odprowadzono nas do bunkra na bloku 13, obecnie blok 11. Z głodu i pragnienia piliśmy rosę spływającą po ścianach bunkra oraz nieczystości skubła. Po 21 dniach wynieśli nas wieczorem na noszach w legerzy. Około południa wyprowadzono najprzód mężczyzn. Ręce mieli związane z tyłu drutem. Egzekucję wykonywał raportführer Palicz. Na końcu przyprowadzono kobietę z dzieckiem. Palicz najprzód rozstrzelał matkę. Dziecko rzuciło się z płaczem na ciało leżącej i rozpaczliwie wołało: mamo, mamo! Palicz strzelił do dziewczynki, lecz widocznie chybił, bo dziecko obejmowało ciało matki i potrząsało nim. Nadbiegł blokowy, który przytrzymał dziewczynkę. Za chwilę dziecko było martwe. Przywożono masę ludzi, kobiet i mężczyzn. Kazano ich rozbierać na placu przed krematorium. Następnie prowadzono ich do gazu. Jeden z sanitariuszy wchodził na dach i wsypywał gaz przez otwór w dachu. Następnie po godzinie puszczano w ruch olbrzymie wentylatory. Widziałem parę razy po 1000 przywiezionych Żydów, kobiet i mężczyzn, którzy przemaszerowali do gazu. Bramy obozu w Birkenau zamknęły się za nami. Kiedy jedna z więźniarek zapytała, co tutaj jest, usłyszeliśmy odpowiedź gestapowca. Fabryka aniołków, do której wchodzi się bramą, a wychodzi kominem. Transport przesuwał się pomału. Po kwadransie zwolnił ponownie. Widzieliśmy przez okna drut kolczasty,
Pojmowaliśmy, że to musi być obóz. A kiedy pociąg stanął, zobaczyliśmy, że z wysokiego komina płomienie strzelają wprost w czarne niebo. W powietrzu unosił się wstrętny odór. Przyjechaliśmy do Birkenau. Na drzwiach wisiała tablica z napisem Brausebad, prysznice. Kiedy już pomieszczenie było pełne ludzi, wtedy zamykano drzwi. Potem przychodził SS-man z gazem Zyklon B. Miał nałożoną maskę przeciwgazową, otwierał puszkę z gazem i wsypywał do środka jej zawartość. Po krótkim czasie ludzie wyczuwali zapach gazu, a wtedy z komory gazowej dochodziły krzyki. Mały domek kryty słomą. Okna wyłożone kamieniami. W środku znajdowały się 4 pomieszczenia. Za drzwiami był napis Zum Bad und Desinfektion, do kąpieli i dezynfekcji. Natychmiast po zapełnieniu komory SS-mani zamykali drzwi i jeden z nich nakazywał swojemu asystentowi rozpocząć gazowanie. Kiedy otwarto drzwi po gazowaniu, zwłoki leżały jedne na drugich. Po selekcji na rampie kobiety, dzieci i starców wysyłano na śmierć jako pierwszych. Potem przychodził czas na mężczyzn. Po rozebraniu się kobiety wchodziły do komory gazowej i czekały, myśląc, że są w łaźni z natryskami. Nie mogły wiedzieć, dokąd naprawdę trafiły. Następnie to mężczyźni byli wpychani do komory gazowej. Od wpuszczenia gazu cały proceder trwał 10 do 12 minut. Potem wszelkie odgłosy milkły, wewnątrz nie pozostawał nikt żywy. W tym budynku było wielkie pomieszczenie, gdzie wszyscy musieli się rozebrać do naga. To było okropne. Ludzie nie chcieli się rozbierać, ponieważ tam byli wszyscy razem. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Zaczął się krzyk, bicie i płacz. Potem nas ostrzygli i ogolili. Potem nas zapędzili do zimnych, lodowatych pryszniców. Nie mieliśmy się w co wytrzeć i było nam zimno. Na mojej pryczy leżało 5 osób. Dziewczyny chore, miały po 40 stopni, nie miały przytomności. Więc załatwiały się pod siebie i to wszystko spływało na dół. Można sobie wyobrazić te biedne, co leżały niżej. Można sobie wyobrazić, jak to było. Wszy były wszędzie. Straszne. Wszystkie insekty świata były tutaj. Kanada mieściła się na placu poza terenem obozowym, gdzie stały rzędami długie drewniane baraki, do których zwożono odzież, bieliznę, obuwie, pościel i tym podobne rzeczy pozostałe po transportach żydowskich, napełniając prawie cały barak tobołami. Miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau stanowi symbol największej tragedii w historii ludzkości. To także miejsce o fundamentalnym znaczeniu dla całej europejskiej cywilizacji. To właśnie w Auschwitz można najpełniej zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami o człowieka
o społeczeństwo, o zatrute owoce antysemityzmu, nienawiści rasowej i pogardy wobec innych, a także myśleć o naszej współczesnej moralnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy, dziś i w przyszłości.